Witajcie w kolejnym odcinku Stodoła Garage, a jak widzieliście na pewno po tytule, dzisiaj zajmiemy się naprawą cięgien podnośnika w Ursusie C330, ale takie same kulki idą też do C360, więc sobie i w jednym i w drugim ciągniczku możecie z tym poradzić. Jak widzicie, te moje kule mają luz po prostu gigantyczny, już one, zobaczcie, nawet się chowają w ogóle w łapie, także już tutaj zawleczka się zapiera o łapę, a nie o samą kulę, więc dzisiaj będziemy się tym zajmować. A do naprawy będziemy potrzebowali takich zestawów kuli. Bieżnie są potrzebne nam dwie i kulka oczywiście idzie w środek. Takich zestawów na łapę potrzebujemy dwa. Bez problemów znajdziecie to na pewno na Allegro. Jak wpiszecie sobie kula C330, to na Allegro już Wam znajdzie od razu te kulki. I tak samo te bieżnie, to są pierścienie kuli i też jak wpiszecie w Allegro, to znajdziecie. Ja to dostałem u siebie w sklepie na miejscu, właśnie, że ze względu na to, że fajnie jest sobie to po prostu, że tak powiem, mieć w rękach, zobaczyć, jak to wszystko do siebie pasuje. Ale oczywiście zanim jeszcze przystąpimy do samej naprawy, to podam Wam wymiary kuli, jak i tych pierścieni oporowych. Wymiarek kuli to jest 52 mm, średnicy, szerokość to jest 45 mm i otwór wewnętrzny tutaj mamy 29 mm. Jeżeli chodzi o ten pierścień oporowy, to jego średnica to jest 58 mm. 16 mm szerokości i tutaj ten wymiar wewnątrz to jest 48 mm. A więc jak już mamy wymiary, wiemy co i jak, to zabierajmy się za robotę. A pracę rozpoczynamy od rozbezpieczenia tutaj stworznia jednego. Tutaj mamy drugi stworzonek, akurat na zawleczkę. I oczywiście musimy jeszcze rozbezpieczyć odciąg. Ja mam tutaj akurat, jak widzicie, włożony gwoździk. Powinna być zawleczka, no ale czasami są sytuacje, jakie są, i się używa tego, co jest pod ręką. A więc rozbezpieczamy wszystkie stworznie i demontujemy całe cięgno. I jak już cięgno mamy na wierzchu, to teraz z pomocą przejdzie nam szlifierka kątowa. Musimy tutaj zeszlifować tą powierzchnię tak, aby po prostu najzwyczajniej w świecie ta kula wypadła. A więc zabierzmy się za szlifowanko. No i jak widzicie, kuleczkę udało mi się już wyciągnąć. Z jednej strony po prostu odszlifowałem, z tej strony, bo nie mogłem dojść tarczą do cięcia, żeby odciąć większość tych spawów. I udało się tą kulkę wyciągnąć. Teraz wszystko oszlifuję tutaj ładnie na gładko, z jednej, jak i z drugiej strony. Jak już sobie ładnie oszlifowaliśmy tutaj te powierzchnie, jedną jak i drugą stronę, no to teraz musimy wpasować tutaj ten pierścionek. Brakuje nam tutaj aż 4 mm, więc ten otwór musimy delikatnie tutaj powiększyć. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Można wziąć rozwiertak nastawny i ten otwór najzwyczajniej w świecie powiększyć. Ja wezmę sobie szlifierkę pneumatyczną z frezem i po prostu ten otwór delikatnie tutaj powiększę. No i zobaczcie, mamy to. Oczywiście otwór nie jest tak idealnie precyzyjny, jakbyśmy zrobili to rozwiertakiem, ale zobaczcie, że tutaj już nam ten pierścionek z oporkiem, nawet lekkim, jeszcze wchodzi. Teraz oczyszczę tutaj te powierzchnie jeszcze i za chwilę będziemy mogli zabrać się za wspawanie nowej kulki. Teraz jeszcze co do samego ustawienia. Bieżnie musimy ustawić tak, aby z jednej i z drugiej strony wystawały nam po tyle samo i były dokładnie równolegle do powierzchni łapy. Więc teraz to wszystko sobie połapiemy i będziemy obspawywać. Po przyłapaniu
i ustaleniu tej pozycji już możecie sobie założyć to na ciągnik, żeby na pewno upewnić się, że wszystko jest w dobrych pozycjach, że wszystko ze sobą będzie ładnie współgrało. Więc teraz nie zostaje nic innego, jak to porządnie po prostu obspawać. No i zobaczcie, wszystko ładnie, pięknie obspawane i będzie w tej chwili działać. Powiecie, po co taka kombinacja? Było trzeba kupić haki od razu, wspawać i byłby spokój. No tak, tylko muszę Wam powiedzieć, że ta łapa jest oryginalna, siedzi tutaj od 1972 roku i nie ma po nich praktycznie, poza tymi kulami, śladów z użycia. Teraz, jeżeli będziemy wspawywać tutaj, odcinać i wspawywać haki, to naruszamy już tą konstrukcję. A tutaj mamy, zobaczcie, lity element, który na pewno jeszcze sporo potrzyma. Tak samo można by było wspawać od razu gotowe końcówki, ale to jest znowu naruszanie konstrukcji. Dlatego zdecydowałem się po prostu na to rozwiązanie, ze względu na to, że te nowe końcówki też są niewiadomej jakości, a tutaj mamy dwie naprawdę porządne, że tak powiem, bieżnie do tej kuli, dodatkowo nową kulę i tutaj jak na razie nie ma żadnego luzu i będzie wszystko na pewno dużo dłużej chodziło, niż byśmy tutaj właśnie wycinali, naruszali tą łapę, czy wspawywali tutaj haki. Zdjąłem sobie drugą beleczkę, żeby pokazać Wam efekt końcowy, że tak powiem, wymiany tych kulek. I zobaczcie, tak to wyglądało przed, a tak wygląda po. Jest tutaj nieduży opór, ale jest i nie ma żadnego luzu. A więc ja zabieram się za wymianę pozostałych 3 kuleczek, a my widzimy się w kolejnym odcinku.